Hejka kochani, witam Was w drugim odcinku z Wysp Kanaryjskich. Tym razem ponownie zabieram Was na Gran Canaria, gdzie pokażę Wam moje top 20 najlepszych miejsc na wyspie. Od strzelistych klifów, przez górskie szlaki i pustynne wydmy, aż po dzikie plaże, zielone wąwozy i inne cuda natury. Czekają na Was zarówno dłuższe wyprawy, jak i krótkie wycieczki, a w międzyczasie pojawią się liczne atrakcje wodne typu rejs po Atlantyku, snorkeling czy nurkowanie. Kolejność jest totalnie przypadkowa, więc to Wy zdecydujecie, które miejsca skradną Wasze serca najbardziej. Koniecznie dajcie mi o tym znać w komentarzu, a tymczasem nie przedłużajmy i zaczynamy! Witamy z porannej Gran Canaria i dzisiaj wybieramy się na nasz pierwszy hike, a mianowicie próbujemy się dostać na plażę Gui Gui, bardzo taką remote miejscówkę. Także teraz czeka nas około godzinka drogi samochodem na północ, aby dotrzeć do miejsca startowego. Także dopakowujemy się, dopijamy kawkę i ruszamy. Naszą wyprawę na ukrytą plażę Gui Gui zapamiętamy na długo, bo choć trasa to tylko lub aż 10 km w obie strony, to nie dajcie się zwieść. Ten hike daje mocno w kość. Biedny się toczy tam. Na drugi dzień zakwasy w udach i tyłku gwarantowane. Wystartowaliśmy z Puerto Rico, więc najpierw czekał nas dojazd do małej wioski Tasartico. To właśnie stamtąd rusza szlak. Kończy się asfalt, zaczyna się przygoda. I zaczynamy nasz szlak. Ruszamy. Szlak nie jest najłatwiejszy, stromo, kamieniście i pełne słońce grzeje konkretnie, więc koniecznie weźcie dużo wody, coś do przegryzienia i porządne buty. Najlepiej trekkingowe z dobrą podeszwą. Serio, sandałki odpadają. Ale widoki po drodze to petarda. Ocean w oddali, malownicze góry, spektakularne klify, a pośród tego wszystkiego zielone oazy i mini dżungle z krzaczorami, przez które trzeba się przeciskać. No i w końcu nagroda. Dzika czarna plaża z przejrzystą wodą i dosłownie garstką ludzi. W czerwcu woda była, no cóż, orzeźwiająca. Ale miejscówka to totalny chill i reset. I uff, że zabraliśmy drona, bo ujęcia z zejścia i plaży to złoto. I teraz czeka nas 5,5 km z powrotem. Doszliśmy pierwszą część. Jak tam? He's dead! Podsumowując, Gui Gui to wyprawa dla tych, którzy nie boją się trochę spocić, lubią dzikie klimaty i chcą poczuć wyspę od mniej turystycznej strony. Dla nas sztos i ogromna polecajka. No to nabijamy traskę na nasz pierwszy punkt, czyli Mirador del Balcón. Godzinka i jesteśmy. Mirador del Balcón to jedno z tych miejsc, które absolutnie rozłożyły nas na łopatki. No, powiem Wam, kozak, właśnie stoję. Zaparkowaliśmy koło tego Mirador del Balcón i jest amazing. Woda jest kryształ. Serio. Stoisz jakieś 400 metrów nad poziomem morza, dosłownie na końcu świata, pod tobą przepaść, przed tobą ocean, a na horyzoncie strome klify w kształcie przypominającym smoczy ogon. Ten skalisty zygzak wbija się w wodę, jakby specjalnie ktoś go tam wyrzeźbił. Zresztą z drona to miejsce wygląda jeszcze bardziej spektakularnie i mój dron był tam dosłownie w swoim żywiole. No, powiem Wam, że miejscówka jest przesadzona i na żywo robi ogromne wrażenie, jest bardzo wysoko, przepięknie. Mirador leży na zachodnim wybrzeżu w Parku Przyrody Tamadaba, a dojazd tam z Puerto Rico zajął nam trochę ponad godzinę. Ale uwaga, droga GC200 prowadząca do punktu nie jest dla osób o słabych nerwach. Tak, to jest właśnie droga na 2 samochody, się dowiedzieliśmy. Kręta jak rollercoaster, wąska, licząca łącznie aż 365 zakrętów i wciąż uznawana za dość niebezpieczną. No ale widoki po drodze? Coś wspaniałego. Na miejscu znajdziecie mały parking, kilka tablic o geologii i historii miejsca, ale umówmy się, to tylko wstęp. Prawdziwe wow zaczyna się zaraz za nimi. Surowa natura, potężna przepaść i bezkresny Atlantyk pod nogami. Jeśli planujecie road trip po wyspie, Mirador del Balcón to absolutny must see. Miejscówka boska, jak na razie najlepszy mirador tutaj na Gran Canaria, więc polecajka. Droga jest niebezpieczna, ale jakiejś tragedii nie było, a teraz czeka nas gorsza.
bo jedziemy na hike. Godzina, chyba z godzina 15 albo 20 do punktu startowego. Ostatni luk na Mirador. Let's go. Trzymajcie kciuki, bo to co się będzie działo, to będzie jakiś żart. To jest serpentyna, którą musimy biegać. Jak ktoś będzie jechał, to... Dojechaliśmy na punkt startowy naszego hajku, jest przepięknie. Internety nie nakłamały i rzeczywiście zrobiło się totalnie zielono. Wszędzie mamy drzewka, do tego niebieskie niebo, czyli po prostu perfect conditions. I zaraz szukamy wejścia na naszą trasę. Jaki dystans, to się w sumie okaże. Będziemy trakować z zegarka, więc dam Wam znać potem, ile nam wyszło. Ale zobaczcie jeszcze zanim zaczniemy, jak tu jest pięknie. Hiker numer 2 się szykuje. Naszą trasę na Rockefeller zaczęliśmy zgodnie z polecajką z All Trails z okolic Casa Forestal de Tamadaba. Boże, tu tras jest. 2,5 kiloska w jedną stronę, czyli około piąteczki powinno nam wyjść. W teorii miało być jakieś 5 km w obie strony. No właśnie w teorii, bo w praktyce to trochę się zgubiliśmy. Jesteśmy w takim punkcie i moja teza jest taka, albo zrypaliśmy na starcie, albo coś po drodze poszło nie tak, bo idziemy totalnie poza trasą, mam nadzieję, że dotrzemy i mam nadzieję, że na koniec się wyklaruje, gdzie ta prawdziwa trasa jest, bo to na pewno nie jest to. Tam. Moi drodzy, minęło chyba z 40 minut, a my dalej się nie odnaleźliśmy, że tak powiem. Także na przyszłość na pewno będziemy sobie z All Trailsa albo skądś pobierać mapkę, bo my się grubo zgubiliśmy i gdyby nie zegarki z GPS-em, to mogłoby być ciężko. Teraz jesteśmy na takim jakby polu i spróbujemy znaleźć ten szczyt, ale czy nam się uda? We'll see. Szlak prowadzi przez Park Przyrody Tamadaba, który totalnie nas zachwycił. Ale pięknie, patrzcie, tam chmury są. Gęste, pachnące lasy sosnowe, ogromne szyszki. Serio, spójrzcie na to. Takie szychy. Strome zbocza i wąwozy, które wyglądały jak z filmu przygodowego. Doszliśmy do rozwidlenia i słuchajcie, nasza trasa zginęła. Po lekkich perypetiach w końcu dotarliśmy na szczyt. No i moi drodzy, dotarliśmy. Trasa wyszła nam 2 razy dłuższa, bo ponad 5 km, czyli 2,5 km błądziliśmy po lesie, ale dotarliśmy i zaraz zrobię Wam reveal, jak to nieziemsko wygląda. I mamy wszędzie pod sobą chmury, także jest po prostu unbelievable. Rockefeller ma 1027 metrów nad poziomem morza i podobno jest jednym z najwyższych klifów w Europie i faktycznie robi mega wrażenie. Widok na Atlantyk przepiękny przez jakieś 5 minut. Patrzcie na to, już teraz nic nie widać. Bo potem zaraz przyszły chmury, wszystko otoliła mgła i nagle zamiast widoków mieliśmy klimat jak z jakiegoś nordyckiego fantasy. No, powiem Wam, że miejscówka fenomenalna. Niestety dron mi nie wyszedł, bo naszły te chmury, które widzicie za mną. I są tak gęste, że w pewnym momencie chciał lądować w ogóle na nich, więc... Ale udało nam się przez chwilę, widzieliśmy cały view, jest naprawdę niesamowicie i przyfarciło nam, bo zwykle czytałam w komentarzach, strasznie tu wieje i ludzie się w ogóle boją się wchodzić na te skały, bo tu jest spad duży, a u nas pięknie, bezwietrznie. Także jeśli lubicie mniej uczęszczane szlaki, Rockefeller koniecznie wrzućcie do planu, ale nie zapomnijcie o solidnych butach, wodzie i błagam, tej mapie offline. Jak się czujesz? Odmawiam komentarza. Zajechała go. Ruszamy, bo przed nami dosyć długa droga na drugą stronę wyspy. Jesteśmy, godzinka drogi, dojechaliśmy, zaparkowaliśmy tam, gdzie ostatnio. 2 euro za cały dzień, także słuszna cena. Agaete to jedno z tych miasteczek, które od razu trafiają prosto w serce. Portowe, klimatyczne, z białą zabudową i wąskimi uliczkami, położone na północy wyspy. No i ta promenada, idealna na spacer, zarówno w centrum, jak i nad samym oceanem. Świetne miejsce, żeby złapać oddech, pospacerować i zjeść coś pysznego. A my właśnie jesteśmy na Łowach, szukamy restauracji. A jak już o jedzeniu mowa, tutejsze lody były pyszne i serio duże, a krewetki, które zjedliśmy w jednej z lokalnych restauracji, totalna rewelacja. Przepyszna. I tutaj są te naturalne baseny. Jedną z największych atrakcji Agaete są oczywiście naturalne baseny skalne Las Salinas.
To 3 połączone ze sobą niecki, zalewane wodą morską, idealne do kąpieli, bo osłonięte od fal, a woda jest tu krystalicznie czysta. Powstały w wyniku naturalnej erozji lawy i są zabezpieczone schodkami i pomostami, także można wskoczyć albo wejść na spokojnie. Nie ma dzisiaj ludzi na pisynkach, więc stwierdziliśmy, że zatrzymamy się po drodze i popływamy tutaj. Jest spokojna woda, także skakujemy. Co prawda zimniejsza niż na plaży, bo chyba od tego dopływu do oceanu, ale fajnie popływane, orzeźwione. Jeśli jesteście bardziej team klasyczna plaża, to tuż obok jest Playa de las Nieves. Żwirkowa lokalna plaża z widokiem na monumentalne klify. Woda znowu krystalicznie czysta, a klimat no bajka. Ciekawostka, do 2005 roku można tu było podziwiać Dedo de Dios, czyli palec Boga. Smukłą skalną iglicę wystającą z morza. Była jednym z symboli wyspy, aż do momentu, gdy przyszła tropikalna burza Delta i zabrała ją ze sobą. Ale jej pozostałości możecie zobaczyć o tam. Ogólnie super miejsce do pływania i opalania, które odwiedziliśmy kilkukrotnie. Jeśli macie natomiast więcej czasu i ochotę na aktywniejszy dzień, Agaete to też świetna baza wypadowa na 2 super trasy. Pierwsza z Puerto de las Nieves do czarnej plaży Guayedra, około 6 km w obie strony. Warto powiedzieć, że ścieżka otwarta jest tylko w sobotę i w niedzielę, jak na Mirador del Balcón troszeczkę. Taki vibe tutaj jest. Trasa malownicza, spokojna, z pięknymi widokami na góry i ocean. Idealna na poranny reset albo złapanie oddechu po południu. A na końcu Pizganie, słychanie jak widzicie. Napawamy się przez chwilę oceanem i potem idziemy z powrotem. Druga opcja to szlak w przeciwnym kierunku, na północ do Playa de Juncal. Też około 6 km klifowym wybrzeżem z widokami, które naprawdę zapierają dech. U nas akurat trafił się dzień z konkretnym wiatrem, co zresztą widać, ale mimo to absolutnie warto. Petarda! Sardina del Norte to jedno z tych cichych nadmorskich miasteczek, które od razu przyciąga wzrok. Kolorowe domki przytulone do brzegu, kontrastujące z intensywnym błękitem oceanu. Bardzo ciekawe połączenie. Ale wiecie co? Prawdziwa magia Sardiny dzieje się nie na lądzie, tylko pod wodą. To jedno z najlepszych miejsc do snorklingu i nurkowania na całej Gran Canarii. Woda przejrzysta jak szkło, widoczność nawet do 30 metrów. Turkusowy błękit, różne głębokości, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Ja czułam się tu dosłownie jak ryba w wodzie. Ale dojście do wody na boso średnio przyjemne. Więc jeśli kochacie podwodny świat tak jak ja, Sardina to miejscówka, której nie można pominąć. Tego dnia czekała nas trasa łączona, bo tak na spontanie zdecydowaliśmy. Rekanoblo, lecimy? I guess. Let's do this! 2 szczyty, spory dystans i mnóstwo widoków po drodze. Zaczynamy więc od Pico de las Nieves. To najwyższy punkt na całej Gran Canarii. 1949 metrów nad poziomem morza. Choć sam szczyt zajmuje wojskowa stacja radarowa, tuż obok znajduje się punkt widokowy, z którego przy dobrej pogodzie można dostrzec nie tylko całą wyspę, ale też sąsiednią Teneryfę z majestatycznym wulkanem Teide. Naszą trasę rozpoczęliśmy z parkingu Llanos de la Paz. I powiem wam, że było grubo, bo wjechaliśmy na 1700 metrów od poziomu morza i było tak stromo, że nasza fura, mamy taką,
no ledwo zipała, powiem. Na jedynce musiałam cisnąć większość ostrych zakrętów, ale szczęśliwie dotarliśmy i zaczynamy nasz hike. I tu jest nasza trasa. A potem przez blisko 3 km szliśmy taką oto piękną ścieżką wśród drzew, ciszy i natury, aż dotarliśmy do asfaltowej drogi prowadzącej już do punktu widokowego. Dobre info jest takie, że jak nie lubicie hikingować albo nie czujecie się na siłach, to można sobie dojechać autem, bo jest parking. Także jest to jedno z tych miejsc, gdzie nie trzeba iść i zaraz wam pokażę, jak wygląda. Widoki z góry to połączenie chmur, górskich szczytów, sosen i ogromnej przestrzeni. Po prostu bajka. A z drugiej strony mamy widoczki na te wszystkie szczyty. Tam jeden z nich, tam jest bodajże Roque Nublo i tam właśnie idziemy. Także daleka droga przed nami. Jesteśmy na rozwidleniu i teraz mamy na celowniku Roque Nublo. I potem postanowiliśmy zaatakować jedno z najbardziej ikonicznych miejsc na wyspie, czyli Roque Nublo. Trasa była dość długa, ale absolutnie przepiękna. Przez większość drogi towarzyszył nam widok na ten monumentalny blok skalny, który już z oddali robił ogromne wrażenie. I słuchajcie, jest taka ładna pogoda, że przed nami widzimy w ogóle Teneryfę i wulkan. Tam mamy właśnie wulkan na Teneryfie. Patrzcie, jaki piękny zielony las tutaj mamy. I właśnie robimy sobie water break. Szliśmy i szliśmy, czasem w dół, czasem pod górę, wspinając się po skałkach i przeciskając przez sosnowe ścieżki. Właśnie widzimy to miejsce w ogóle Pico de las Nieves. Jesteśmy w szoku, jak daleko przeszliśmy, bo zobaczcie, gdzie to jest. Pokażę wam teraz. Tam jest takie obserwatorium, a tam jest Pico de las Nieves. Nasza trasa właśnie doszła do miejsca, gdzie jest ten parking, także jeżeli nie chcecie się męczyć tak jak my i utrudniać sobie życie, to możecie zaparkować tutaj. Parking jest dosyć spory i trasa ma tylko 1,5 km w jedną stronę, także round trip 3 km. No i tak mniej więcej wyglądało te 1,5 km na szczyt. Najpierw dość płasko, potem trochę pod górkę, a na końcu króciutka skalna wspinaczka. Ale spokojnie, nic trudnego, każdy da radę. No i nagle BAM! Wychodzimy ze zakrętu i staje przed nami Roque Nublo. 80-metrowy gigant stojący na wulkanicznym płaskowyżu prawie 1813 metrów nad poziomem morza. I jest naprawdę spektakularne. Na kamerze tego nie widać, ale jest na maksa wysokie. Z tego, co wczoraj wyczytałam, jest to około 80 metrów. I porównując sobie tych malutkich ludzi, rzeczywiście chyba racja. No, te szoty dronowe to po prostu amazing. Przytrafiło nam się, bo wiatr jest taki, no wieje, ale nie ma tragedii, także udało się przydronować. Foteczek parę strzeliśmy, chociaż bardzo ciężko jest tutaj złapać perspektywę. Jesteśmy prawie 14,5 km z Laka i 4,5 godziny, także gruby workout wleciał. Jedziemy nad morze, nie? A teraz coś dla fanów totalnego relaksu. Wskakujemy na łódkę i ruszamy w 4-godzinny rejs po Atlantyku prosto z Puerto Rico na Gran Canaria. Wycieczkę ogarnęliśmy przez Get Your Guide, a koszt to 75 € za osobę, a w pakiecie 4 godziny rejs po oceanie z pływankiem, z paddleboardami, ze snorkiem, także będzie. Na miejscu czekała na nas ta biała bestia, Panda Boat, i od razu zajęliśmy miejscówkę premium, czyli wygodną kanapę na samym froncie. Idealną do łapania słońca i podziwiania bezkresu oceanu. Do tego welcome drink w rękę i obieramy kurs przed siebie. Było słonecznie, błogo i tak przyjemnie, że Łukasz na większą część trasy odleciał, a ja sama podziwiałam krajobrazy, które mijaliśmy. Ale wracając do rejsu, potem przyszła pora na przerwę. Snorkeling w miejscu z naprawdę świetną widocznością. Kto miał ochotę, mógł alternatywnie spróbować sił na paddleboardzie, ale my bez zastanowienia wzięliśmy płetwy i wskoczyliśmy do wody.
fajna woda, nie? No, ale zimna, nie? Taka była. Po pływaniu czekał na nas lunch, a potem już tylko powolny, przyjemny powrót do portu. Jeśli czujecie, że czas na chwilę oddechu od górskich szlaków, to taki rejs to zdecydowanie strzał w dziesiątkę. Łukasz mnie knewluje, za dużo gadam ponad. Koniec. Pogoda dzisiaj, jak widzicie, taka nie do końca plażowa, ale jedziemy sobie na południe do jednego z najbardziej znanych miejsc tutaj na wyspie, czyli na plażę oraz wydmy Maspalomas. No dobra, czas przenieść się do czegoś naprawdę epickiego, czyli wydmy Maspalomas, prawdziwej kanaryjskiej Sahary. Ten piaskowy cud zajmuje ponad 400 hektarów i wygląda, jakby ktoś wyciął fragment planety z filmu Dune i teleportował go tuż za hotelowe leżaki. Piaskowe fale ciągną się aż po horyzont, a ich skala wbija w ziemię. My odhaczyliśmy tu kilka razy pętlem wokół całego piaskowego morza, 9 km przez słońce, wiatr i ciągłe wspinanie się na wydmy. Bywało ciężko, ale klimat kompletnie z innej planety. Więc wam powiem, super są, udało mi się parę shotów fajnych chyba ustrzelić. Jeszcze sobie małą sesyjkę zrobiłam, tutaj wam pokażę. Miecia, idziemy. Najlepszy start to Mirador de las Dunas tuż przy promenadzie. Obowiązkowo wpadnijcie po lody. Polecam smak blisko w pyszności. I ruszajcie w trasę zgodnie z ruchem wskazówek zegara. A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o Maspalomas i jego pozostałych atrakcjach, zajrzyjcie do mojego poprzedniego filmu, gdzie dokładniej pokazuję całą tą okolicę. Po drodze teraz będziemy mieć jeszcze punkt widokowy, Mirador Astronomico, także zobaczymy, oblecimy dronem jak nie będzie wiało i ruszamy w trasę. Kolejny punkt na naszej trasie to Mirador Astronomico, oddalony zaledwie 20 minut jazdy od Maspalomas. To fajne miejsce, szczególnie jeśli, tak jak my, przejeżdżacie tamtędy, by dostać się głębiej w wyspę. Dojechaliśmy na punkcie widokowy bardzo blisko od Maspalomas i wygląda naprawdę fajnie. Od razu taki głęboki kanion się tutaj zaczął. Z tego miejsca rozpościera się spektakularny widok na kanion Fataga. Surowy, pustynny krajobraz rodem z westernu, z krętymi drogami wijącymi się pośród skalistych zboczy oraz siecią szlaków pieszych w dole, których na pewno warto spróbować. Ładny wypięcik, co nie? No, bardzo ładny. A jeśli planujecie dalszą podróż w głąb wyspy i zatrzymacie się przy Mirador Astronomico, warto podjechać kilka kilometrów dalej do miejscowości Fataga. Jest tu przepięknie, bardzo zielono, wszędzie kwiaty, palmy, wszędzie kaktusy, zielono, fajne budynki, także idziemy na krótki spacer, przejść się i zobaczyć, jak ta Fataga się prezentuje. To jedno z najbardziej urokliwych kanaryjskich miasteczek. Białe domki z czerwonymi dachówkami, brukowane uliczki, gaje palmowe i totalnie sielski klimat. No i teraz czeka nas misja specjalna. Szukamy trasy, która z góry wiemy będzie słabo oznaczona. Długość trasy jeszcze nie wiem, także nastawiamy trackery i na górze powiemy wam, ile wyszło. Teraz totalna przygoda na wyczucie, bo jak już wiecie, dokładnej trasy nie mieliśmy. Znaleźliśmy mniej więcej pineskę na mapie i ruszyliśmy trochę na czuja, trochę korzystając z GPS-a w zegarku. No, podejście strome. Jak zaraz zobaczycie, łatwo nie było. I widzę, jak my stąd zejdziemy, nie? Ja też nie? Dobra, chowam kamerę, bo to looks dangerous. Szłam osobiście na czworaka. Jest tak ślisko, że nie wiem jak wrócimy, więc chyba na dupie, bo jest tak stromo. No 1,5 km 35 minut. 1,5 km 35 minut. Idziemy, ale no widoki to jest po prostu rewelka.
Vamos! Nie, zobaczcie, nawet widać wulkan Teide na Teneryfce. Ale na szczęście finalnie całkiem sprawnie dotarliśmy na szczyt i serio było warto. 2 km w jedną mańkę, 42 minuty. To się nazywa pocałunek słonia z wielbłądem. Tutaj mamy wielbłąda leżącego. A tu jest słoń. A ta góra w oddali, którą właśnie widzicie, to Roque Bentayga, na którą zaraz Was zabierzemy. Następnie ruszyliśmy prosto zobaczyć skałę, którą podziwialiśmy z poprzedniego punktu, czyli Roque Bentayga. Wjechaliśmy prawie tutaj do końca autem. Bardzo ładna i przyjemna, kręta, ale piękne widoki, trasa. Tutaj można zostawiać auto, ale dzisiaj nie ma dużo ludzi. My tam zaparkowaliśmy, a trasa zaczyna się już tutaj. Trasa jest krótka, ale miejscami dość stroma, a na szczyt wespniecie się w maks 15 minut. Królowie świata! Na górze czekają ciekawe jaskinie, ogromna przestrzeń i oczywiście rewelacyjny widok na całą dolinę. Zresztą zobaczcie sami. No i nie byłabym sobą, gdybym nie poleciła Wam nurkowania. W końcu będąc tak blisko oceanu, aż prosi się, żeby zejść pod wodę. A ja startuję dzień w najlepszy możliwy sposób, czyli 2 nurkowaniami. Ja już właśnie sobie idę wzdłuż plaży Puerto Rico, zbióreczka za 15 minut, wsiadamy na łódź i ruszamy pod wodę. Ja zrobiłam 4 nurkowania z ekipą Blue Water Diving i było naprawdę super. Odhaczyliśmy m.in. słynną Artificial Reef z betonowymi konstrukcjami oraz wrak Mogan, gdzie roiło się od życia morskiego. Do tego 2 inne divesite'y na okolicznych rafach, świetna widoczność, ciekawe stworzonka i naprawdę fajna ekipa. Mi osobiście mega się podobało, więc jeśli odwiedzacie Kanary, nurkowanie to totalny must. Było fantastycznie. O dziwo, woda jest ciepła, naprawdę. 23-22 stopnie na dnie, także super. A teraz zapraszam Was na kilka kadrów z każdego nurkowania razem z nazwą spotu. Ekipa wyczas po prostu, także jak najwyższe ocenki na Google oczywiście będą wystawione ode mnie. No i dziś wybieramy się na jeden z trudniejszych hajków tutaj, na tak zwany kolorowy kanion. Tym razem zabieramy Was na jedną z najpiękniejszych i najbardziej kolorowych tras na Gran Canaria, ponad 7-kilometrową pętlę, która zaczyna się przy Los Azulejos de Veneguera, czyli słynnych tęczowych skałach przypominających kolorową mozaikę rozlaną na zboczu gór. To prawdziwa geologiczna perełka. No wygląda bardzo stromo na start. Jest stromo. 3 minuty, a my już tak wysoko. My zrobiliśmy tą oto pętlę, którą znaleźliśmy na All Trails i zdecydowanie polecamy. Widoki były spektakularne, ale uwaga, od samego początku jest dość ostro pod górę, spore przewyższenie i dużo luźnych kamieni pod stopami. Sztosik, teraz wchodzimy w ogóle w jakiś wąwóz. Po drodze natknęliśmy się na coś, co widziałam już na Instagramie. Malutki, naturalny basenik z widokiem na kolorowe skały.
Wielu ma problem z jego odnalezieniem, ale nam się udało, więc zrobiliśmy małą przerwę na fotki i kilka ujęć z drona. Setupujemy trasę i idziemy dalej. Weź! Byś mnie zabił, jeszcze na kaktusa bym wpadła. Boże. Ogólnie powiem wam też, że trasa jest bardzo średnio oznaczona i się zgubiliśmy już parę razy i teraz właśnie robimy szybki check, czy na pewno dobrze idziemy. Polecam ściągnąć sobie jakąś mapkę i uwaga, nie ma tu zasięgu, także to musi być w offline jakby co. Cała trasa to połączenie surowych pustynnych klimatów, bajecznych kolorów i pięknych widoków. Zdecydowanie polecajka. Wchodzimy. Wow! Nagrało się. Hehe. Moi drodzy, pierwsza strzałka na trasie. Totalnie nie ma tu oznaczeń, tak jak mówiłam. Stwierdziliśmy, że bez mapy, bez GPS-a nie ma opcji znaleźć tej trasy, bo wszystko jest ukryte. Są krzaki, także to była pierwsza strzałka, a idziemy już z 2 godziny. Ostatnie 100 metrów! Ponad 8 km mi wyszło i zajęło nam to 2 godziny i 18 minut. A teraz kilka krótkich, mniej wymagających wycieczek. Kolejny krótki przystanek to Mirador El Guriete. Droga była bardzo wąska, bardzo kręta i bardzo duży wznios, ale ten kanion przypomina mi totalnie Wielki Kanion w Ameryce i właśnie idziemy tam na krawędź pokazać wam, jak wygląda. Znajduje się przy jednej z najpiękniejszych tras na wyspie, GC500. Zatrzymaliśmy się na małym parkingu i już po kilkudziesięciu krokach dotarliśmy na platformę widokową. Stamtąd rozciąga się niesamowity widok na wąwóz Tirahana i surowe górzyste tereny. Jeśli dobrze się przyjrzycie, dostrzeżecie pozostałości dawnych twierdz Ansite, niegdyś ważnych punktów obrony rdzennych mieszkańców wyspy. A całość z góry wygląda mniej więcej tak. Blokada. Ci głupi? To miejsce odkryłam zupełnie przypadkiem, przeglądając pobliskie pineski na Google Maps i muszę przyznać, że to był prawdziwy hit. To naturalne skalne okna z widokiem, który robi naprawdę efekt wow. Zaparkowaliśmy, powiem wam, w takiej zatoczce, bo parkingu to tu za bardzo nie ma. I tam jest ten punkt, z którego startujemy na to okienko. Warto być ostrożnym. Ścieżka jest nierówna, pełna luźnych kamieni, więc skupienie to podstawa. Dobra, moja kolej. Także dojście tu szczerze 5 minut góra. Polatałam tylko chwilę, bo mam mało procent baterii i się bałam, bo naprawdę tutaj wieje, więc jak wylatywałam, to od razu nim majtała, ale miejscówka jest naprawdę sztosik, bardzo polecamy i widoki są niesamowite. Podejrzewam, że jak jest słońce, to w ogóle jest jakiś kosmos. Żeby wam pokazać, to nasze auto jest tam na zakręcie, więc siup. I idziemy na dół. Dzisiaj robimy sobie wycieczkę na północ. Kolejny szybki przystanek to Barranco de las Vacas, kanaryjska mini-wersja słynnego Antelope Canyon. To krótki, malowniczy wąwóz z gładko wyrzeźbionymi ścianami w ciepłych odcieniach pomarańczu i czerwieni. Udało nam się zaparkować dokładnie w tym miejscu, które dostaliśmy ze wskazówek. Tutaj jedziecie drogą i tutaj właśnie na prawo jest taki parking. Do samego wąwozu prowadzi ścieżka z pobocza drogi GC550, a spacer zajmuje zaledwie 5-10 minut w dół suchego koryta rzeki. Najlepszy czas na wizytę to poranek, kiedy światło wpada pod idealnym kątem i pięknie podkreśla kolory skał. Jeśli jesteście w okolicy, warto się zatrzymać, ale specjalnie nadkładać drogi nie ma sensu, bo miejsce choć urokliwe, to bardzo małe i często zatłoczone. Miejsce bardzo turystyczne, ale naprawdę na zdjęcie jest bardzo ładne. A my idziemy do Veguety, czyli tej starej dzielnicy Las Palmas, zobaczyć, jak się prezentuje.
Do stolicy, czyli Las Palmas, zajrzeliśmy tylko raz, bo szczerze mówiąc bardziej ciągną nas naturalne zakątki niż miasta. Ale trzeba przyznać, że Stare Miasto, czyli Vegueta, ma swój klimat. Mnóstwo klimatycznych uliczek, ładnych kamienic i spokojna atmosfera. Podczas spaceru trafiliśmy na fajny skatepark, ja skusiłam się na pyszne lody, a Łukasz wciągnął burgera. Gdyby tylko pogoda bardziej dopisała, pewnie przeszlibyśmy się też na słynną plażę Las Canteras, bo wyglądała bardzo obiecująco, ale tym razem nie było nam dane. To nie jest moja temperatura i już chcę być w Puerto Rico de Gran Canaria, gdzie jest upał i niebieskie niebo. Także zaraz zawijamy na naszą stronę wyspy. Do El Cabrón trafiliśmy 2 razy. Za pierwszym razem przywitał nas naprawdę silny wiatr. Zjechaliśmy na El Cabrón i tak wieje, że powiem wam, że drzwi nie mogę otworzyć. Idę troper. Tak blisko. Miejscowa Wydżes, na dole już tak nie wieje. I na bank tutaj wracamy, bo jest po prostu sztos. Przepiękna woda, widać, że jest rafa na snorka. El Cabrón to do tego jedno z najlepszych miejsc nurkowych na Gran Canaria, więc za drugim razem wróciliśmy już z maską. Idziemy zrobić check wejścia, czy nas ocean nie porwie, bo wygląda dangerous i nikt się nie kąpie. Woda czyściutka. Zimna jak na Fidel Mar, nie? Później poszliśmy popływać, a widoczność była naprawdę całkiem fajna. No ale woda... Ale lodówa. Dojeżdżamy 400 metrów do parkingu. Miało być pochmurno, jak zawsze pogoda rewelacja. No i jeszcze bonusowo dorzucam wam miejscówkę Ventana del Nublo. To szybki, około 1,5-kilometrowy szlak, który śmiało można nazwać małym wysiłkiem za wielki efekt. Trasa jest krótka, łatwa i przyjemna, praktycznie każdy da radę. A nagroda? Absolutnie przepiękny widok na Roque Nublo i okoliczne formacje skalne. No i na tej liście nie może oczywiście zabraknąć miejsc i plaż z poprzedniego odcinka, czyli absolutnych klasyków, do których wracaliśmy najczęściej. Playa de Amadores, tylko 20 minut spacerem od Puerto Rico, a czuliśmy się tam jak w tropikach. Turkusowa woda, złoty piasek i niesamowite widoki po drodze. Klify, ocean, jaszczurki i lokalne kotki, które były naszym obowiązkowym przystankiem. To była nasza baza na leniwe dni, idealna do pływania, snorklingu i resetu w słońcu. Anfi del Mar, w drugą stronę od Puerto Rico, karaibska plaża z białym piaskiem, palmami i maryną pełną jachtów. Woda trochę chłodniejsza, ale za to idealna do pływania. Do tego tropikalne ogrody, wysepka w kształcie serca i pobliska wspinaczka na wzgórze de Cross, z którego można było zobaczyć ten raj z zupełnie innej perspektywy. Puerto de Mogan, czyli nasza mała Wenecja. Totalnie zakochaliśmy się w tym miasteczku. Wąskie uliczki, kolorowe okiennice, kanały i wszędzie kwiaty. Klimat nie do podrobienia. Spacer po porcie, zachód słońca, lody, kolejne kotki do miziania, plaża i skałki z krabikami. To były nasze 3 pewniaki, do których na okrągło wracaliśmy, więc oczywiście nie mogło ich zabraknąć również tutaj. Rozszerzona wersja w moim poprzednim filmiku, do którego oczywiście zapraszam, a tymczasem dzięki za wytrwanie do końca, za każdego nowego lajka i suba, a my widzimy się już w kolejnej destynacji. Pa, pa! Proszę zbliżenie na ranę. Syczy aż.